Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy przepyszne rogaliki drożdżowe z nadzieniem orzechowym. Najpierw musimy zrobić zaczyn, do którego potrzebujemy 20 g drożdży świeżych, 100 ml mleka, 1 łyżki mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miski wkruszamy sobie 20 g drożdży świeżych, dodajemy 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki pszennej, dolewamy 100 ml ciepłego mleka, ciepłego to znaczy takiego 30-35 stopni Celsjusza i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, żeby się połączyło, rozpuściło. Teraz możemy miskę przykryć folią spożywczą albo ściereczką. I zostawiamy zaczyn tak na 15 minut, żeby zaczął pracować. A my szykujemy sobie składniki do konkretnie ciasta drożdżowego. I składniki to są 570 g mąki pszennej, 150 ml mleka, 2 jajka, 65 g masła, 110 g cukru, otarta skórka z połowy cytryny oraz pół łyżeczki soli. Po 15 minutach nasz zaczyn tak pracuje. Wobec tego ściągamy folię spożywczą albo ściereczkę. Dodajemy 150 ml ciepłego mleka, temperatura jak poprzednio. Mieszamy wszystko ze sobą. Dosypujemy 110 g cukru. Mieszamy ze sobą wszystko, żeby się połączyło. Dodajemy około 570 g mąki pszennej, ale nie musimy wszystko naraz, możemy partiami, żeby łatwiej było wszystko połączyć. Dodajemy również 2 jajka oraz pół łyżeczki soli, otartą skórkę z połowy cytryny. Mieszamy składniki ze sobą. Dosypujemy resztę mąki, tak jak w naszym przypadku myśmy ją podzielili. Po dodaniu całej mąki i dokładnym wymieszaniu nasze ciasto wygląda w ten sposób. Możemy teraz dodać 65 g masła roztopionego i wystudzonego i musimy tak długo mieszać, aż ciasto wchłonie to masło. U nas już ciasto wchłonęło masło, wobec tego oprószamy blat mąką i przerzucamy ciasto na blat. Wyrabiamy tak 10-15 minut ręcznie, bez użycia robota. Jeżeli ktoś z Państwa ma robot, no to nie całe 10 minut wystarczy ciasto do wyrabiania. Ciasto staje się bardziej plastyczne, jak Państwo widzą, nie klei się. A pod koniec wyrabiania zwijamy boki do środka, zawijamy, robimy kuleczkę. Tak jak tu Państwo na przykładzie mają. I przekładamy do miski opruszonej mąką. Możemy górę ciasta również opruszyć mąką. Ponownie przykrywamy miskę folią spożywczą albo ściereczką i teraz ciasto zostawiamy tak na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. A my możemy przygotować sobie nadzienie orzechowe. I tutaj potrzebujemy 200 g orzechów włoskich zmielonych, 3 łyżki kakao, 80 g cukru, 100 ml gorącego mleka oraz kilka kropel aromatu migdałowego. 200 g orzechów włoskich zmielonych w blenderze albo za pomocą innego urządzenia. Przesypujemy do dużej miski.
Dodajemy tutaj 3 łyżki kakao, 80 g cukru oraz kilka kropel aromatu migdałowego. I wszystko mieszamy ze sobą. $100 ml z mleka zagrzaliśmy. Jak Państwo widzą, jeszcze gorące. Wlewamy do środka i wszystko ze sobą mieszamy, tak żeby te suche produkty wchłonęły mleko. Masę zostawiamy na chwilę z boku, ponieważ wrócimy do naszego ciasta drożdżowego. Tak po godzinie nasze ciasto wygląda w ten sposób. Ściągamy folię spożywczą, przekładamy je z powrotem na blat i chwilę musimy je powyrabiać, żeby je odgazować. Podsypujemy sobie mąką, bierzemy wałek w rękę i rozwałkujemy nasze ciasto. Musimy uzyskać grubość około 0,5 cm. Ciasto rozwałkowujemy na prostokąt. Tak, żeby ten krótszy bok miał 36 cm. Teraz po tym krótszym boku tniemy na pół. I wycinamy trójkąty. Tego ciasta, co zostanie, co nie wykroją Państwo trójkątów, proszę nie wyrzucać, ponownie wyrobić, wyjdą następne, wyjdzie więcej rogalików. Trójkąty mamy, to teraz bierzemy masę orzechową i nakładamy na każdy trójkąt łyżeczkę masy orzechowej, a następnie rozsmarowujemy tą masę po naszym trójkącie. Proszę nie dojeżdżać do tych czubeczków, one będą potrzebne do zawijania i żeby się rogaliki nie rozjeżdżały. No i od dłuższego boku zawijamy w kierunku krótszego. Tak jak Państwu mówiłam, ten czubeczek, najmniejsza część rogalika, służy do sklejenia. Jak Państwo zwijają rogaliki, to trzeba je również później leciutko uformować w kształt rogala. Z przepisu wyszło nam około 18 rogalików. Tak jak Państwo tu widzą, szykujemy sobie również blaszczkę z piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia i wykładamy nasze rogaliki już wygięte w kształt rogala na tą foremkę w odstępach, ponieważ rogaliki będą również rosły. A tu jak Państwo widzą, tak jak wcześniej mówiłam, ciasta, które nam zostało, nie wyrzucamy, tylko jeszcze raz formujemy i tniemy na kolejne trójkąty i mamy kolejne rogaliki. Kolejna blaszka z kolejnymi rogalikami. Również trzeba ją przykryć i poczekać, aż ponownie wyrośnie. A my szykujemy sobie glazurę. Glazurę zrobimy z 1 żółtka jaja oraz 2 łyżek mleka. Dodatkowo potrzebny nam będzie cukier puder do posypania rogalików. Po 15 minutach pod ściereczką rogaliki wyrosły. Możemy je dokładnie posmarować glazurą, czyli pędzelkiem bardzo dobrze smarujemy te nasze rogaliki z każdej strony. No i blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy około 15 minut. Jedna blaszka z rogalikami wyjęta z piekarnika. Rogaliki przekładamy na kratkę do studzenia. W międzyczasie do piekarnika wstawiamy drugą blaszkę. Rogaliki studzimy, a po wystudzeniu obsypujemy cukrem, pudrem. A ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.